Po raz kolejny GUS opublikował dane o tym, ile mieszkań mamy w budowie, o tym, ile pozwoleń uzyskano oraz ile mieszkań oddano do budowy. I warto na to spojrzeć się z trochę szerszego punktu widzenia, bo to, co się dzieje na budowach, jest w oczywisty sposób bardzo ważne dla cen nieruchomości, dla dostępności mieszkań. I tutaj pozwolę sobie pokazać Wam nowy wykres, bo te dane zwykle prezentuję na podstawie GUS-u, ale też pokażę taki bardziej przerobiony wykres, który pokaże Wam, co dzieje się na rynku nieruchomości i na co można mieć nadzieję. A w ogóle, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany prawa, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów. Dziel się, proszę, swoimi spostrzeżeniami na temat Twojego lokalnego rynku nieruchomości, bo to jest bardzo ważne. I przypominam, że na stronie symen24.pl nasze audycje znajdziesz wzbogacone o dodatkowe dane, a także o wykresy i tabele, które możesz oglądać statycznie i dowolnie sobie powiększać dla wygody oglądania. Przejdźmy zatem do tego, co GUS pokazał o rynku budowy mieszkań w pierwszych 8 miesiącach 2024 roku. Pierwsza tabela mówi o mieszkaniach oddanych do użytku i tu widzimy zapaść. 83% wykonania tego, co było w zeszłym roku na budowach indywidualnych i 91% u deweloperów. Ale tą tabelą trzeba się przejmować najmniej, bo tak naprawdę dużo ważniejsza, ale nie najważniejsza, jest tabela uzyskanych pozwoleń na budowę lub tego, że dokonano zgłoszenia rozpoczęcia budowy. I jak widzicie, tutaj już u indywidualnych klientów 8 miesięcy to prawie 12% więcej, bo 112% wykonania tego, co było w 2023 roku, a u deweloperów wykonanie wynosi nawet 140%. Małe załamanie w lipca i sierpnia, tam niewielki spadek, ale to tak naprawdę nie ma specjalnego znaczenia. Natomiast ciekawsza tabela jest mieszkań, których budowę rozpoczęto i tu widzimy u indywidualnych 111% i 154% budów u deweloperów. Widać, że deweloperzy potężnie się obudzili z budową, ale czy to tak jest potężnie, no to zaraz pokażemy. Bo jeżeli spojrzycie się jeszcze na ten wykres, no to widzicie takie działanie tego, co było na rynku nieruchomości od 2022 roku. Wykres jest troszeczkę zawiły, pokazuje mieszkania, których budowę rozpoczęto, które oddano do użytkowania i na które dostano pozwolenia. Zielona kreska to jest te pozwolenia, ta kropkowana linia to są nowe budowy, a te oddane, no to jest ta linia spadająca teraz w dół, ale to w sumie nic dziwnego, że tak się dzieje, dlatego że po prostu te budowy rozpoczynano kiedyś, teraz one są kończone, a kiedyś była gorsza koniunktura do budowy. Ale właśnie przejdźmy do takiego wykresu oczyszczonego. I tutaj na tym wykresie widzicie najważniejsze dane, które pokazują nam najbliższą przyszłość rynku nieruchomości. Są to dane o mieszkaniach, których budowę rozpoczęto. Przypominam, że według klasyfikacji GUS mieszkania to są również domy jednorodzinne, czy też mieszkania w domach jednorodzinnych, bo zgodnie z definicją domu jednorodzinnego, dom jednorodzinny to jest taki, w którym znajdują się maksymalnie 2 lokale mieszkalne albo lokal mieszkalny i lokal użytkowy itd., itd. Nie będę teraz tej definicji rozwijał. I teraz spójrzmy się na tę linię. Jak powiedziałem, jest to od 2020 roku. Czerwona kreska pokazuje średnią liczbę rozpoczynanych budów. Ta cienka, zielonkawa kreska, lekko spadająca,
pokazuje, jaki jest trend na budowach, tak żebyśmy to sobie zobaczyli. I jeżeli teraz się spojrzymy, no to rok 2024 wygląda teoretycznie optymistycznie, bo jest powyżej średniej i można nawet zobaczyć, że myśmy tak poniżej tej średniej spadli gdzieś w pierwszej połowie 2022 roku. Wtedy były też ogromne zapaści w kredytach, w akcji kredytowej, w kupowaniu mieszkań i deweloperzy oraz osoby indywidualne również nie rozpoczynali budów. I widzimy, teraz wybiliśmy się ponad tę średnią, ale tak naprawdę widzimy na tej takiej cienkiej zielonej linii, że w zasadzie zaczynamy budować coraz mniej, a to, co zaczynamy budować, przełoży się na to, co będziemy oddawać za jakiś czas. Oczywiście warto też pamiętać o tym, że na budowach indywidualnych to, co się oddaje za jakiś czas, jest opóźnione mniej więcej o około 4 lata, bo taka jest informacja podawana przez GUS, że tyle trwa przeciętna budowa indywidualna. Natomiast jeżeli chodzi o deweloperów, no to oni już budują szybciej i od momentu wejścia na budowę starają się, oczywiście w swoim interesie, jak najprędzej i w ciągu mniej więcej 2 lat wybudować te mieszkania, a sprzedaż też tych mieszkań prowadzą oczywiście wcześniej. Dla porównania warto też spojrzeć na wykres, na którym ta niebieska linia obrazuje liczbę zapytań o kredyty hipoteczne publikowaną przez Biuro Informacji Kredytowej, a czerwona linia to dane według BIK pokazujące również to, ile kredytów uzyskano. I jak spojrzycie się na tę linię, to na pewno zauważycie pewną korelację z ilością budów. Wtedy, kiedy mniej występowano o kredyty, również rozpoczynano mniej budów. Co to wszystko oznacza dla rynku cen mieszkań? Po pierwsze, widzimy ten taki ogólny trend spadkowy w budowie mieszkań, niewielki, ale zawsze. Można to łączyć z mniejszą liczbą urodzin i z tym, że jest również mniej osób, które chcą rozpoczynać budowę domów dla siebie, bo po prostu jest to mniej liczne pokolenie. Mniej liczne pokolenie wchodzi na rynek. Z drugiej strony mamy spory napływ cudzoziemców do Polski na wykresie GUS-owskim pokazującym rozkład zatrudnienia cudzoziemców według województw i lokalizacji. Widzicie, jak oni się właśnie rozkładają i to pokazuje również, że w tych miejscach, gdzie więcej jest cudzoziemców, gdzie więcej ich chce pracować w Polsce, podaż mieszkań powinna być znacznie większa. No, im są potrzebne mieszkania nowe, czy to do wynajęcia, czy to do kupienia, bo cudzoziemcy również kupują mieszkania. Na razie, powiedzmy, nie są jakimś głównym graczem na tym rynku, ale sądzę, że ich udział w ramach imigracji w rynku kupna mieszkań również może wzrastać. No to oczywiście zależy, bo u nas ta grupa cudzoziemców jest taka niejednorodna. To znaczy, chciałem powiedzieć, że większość stanowią po prostu ogromną Ukraińcy i oni mogą się różnie zachować w stosunku do tego, jaki będzie rezultat, wynik wojny, jakie będzie jej zakończenie, jeżeli ono wreszcie nadejdzie. Ale pomijając czynniki związane z demografią i przypływem ludności, możemy zastanowić się, jaki najważniejszy impuls może przyjść, który mógłby ożywić zakupy mieszkań. I tym największym impulsem, pomijając program kredytu 0%, który wejdzie albo nie wejdzie, to jest oczekiwanie i spodziewane w końcu to, że nadejdzie obniżenie stóp procentowych. Wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej są rozmaite. Niektórzy sygnalizują, że już może w marcu 2025 roku możemy się spodziewać takich obniżek. Inni twierdzą, że to będzie później. Mam nadzieję, że ten moment jednak kiedyś nastąpi. I patrząc się na te takie nieśmiałe rozpoczynanie budów przez deweloperów, bo jak widzicie na tym wykresie,
ta linia wznosząca nie jest aż tak gwałtownie się nie wznosi, jak w latach 2020-2021, początek. I widzimy, że to jest takie ostrożne podejście do rozpoczynania nowych budów. To wszystko oznacza, że jeżeli nie nastąpi jakiś nagły wzrost liczby budowanych mieszkań, a nadejdzie moment, w którym stopy procentowe zaczną być obniżane przez Radę Polityki Pieniężnej i w którym banki w związku z powyższym mocniej ruszą z obniżkami cen kredytów, możemy znów wrócić do sytuacji, w której podaż nie będzie nadążała za popytem. Nie chcę, żebyście zrozumieli przez to, co przed chwilą powiedziałem, że nagle nastąpi jakiś boom na rynku nieruchomości, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Jest to tylko jedna z możliwych ścieżek rozwoju przyszłości, bo dla tego rynku nieruchomości i dla cen mieszkań jest też wiele innych zagrożeń. No, z jednej strony, jeżeli oczywiście nagle kredyty stanieją, popyt może ruszyć, ale też przecież te ceny na przykład nieruchomości, zwłaszcza tych nowych budynków, mogą być podbijane poprzez wymagania związane z zapewnieniem energooszczędności budowanych nowych mieszkań, nowych inwestycji. Ta energooszczędność nie bierze się z powietrza i nie bierze się z zaklinania, tylko po prostu wymaga większych kosztów budowy, większych nakładów, większych na przykład ociepleń, innych instalacji, różnych rozmaitych inwestycji. Nie chcę wchodzić teraz w szczegóły. Tych czynników, jak widzicie, takich, które z jednej strony pchają na przykład ceny nieruchomości, bo koszty rosną, czy też pchają ceny, bo inflacja rośnie, a też zwiększają dostępność kredytów, czyli więcej pieniędzy wypychają na rynek, może być wiele i one mają przeciwstawne działanie. Ja w ogóle zresztą przestrzegam Was i o tym, co chciałem Wam jeszcze powiedzieć na koniec. Przestrzegam przed ocenianiem potencjału rynku nieruchomości wyłącznie poprzez patrzenie się na ceny transakcyjne, bo to jest zgubne, bo tak naprawdę na rynku nieruchomości, jeżeli handlujesz, to bardzo ważną rzeczą dla Ciebie jest płynność tego rynku i w związku z tym to, czy łatwo znajdziesz nabywcę. Dla wszystkich inwestorów czy pośredników również bardziej istotna jest płynność na rynku, liczba transakcji niż to, czy akurat jakieś mieszkanie kosztuje 5 czy 10% więcej lub mniej. O tym warto pamiętać. A jaką mamy sytuację na przykład dziś na rynku? Ceny jeszcze, te transakcyjne i te ofertowe, utrzymują się dość wysoko, ale transakcji jest znacznie mniej niż było kiedyś. Niektórzy pośrednicy i nie tylko, bo nawet wy, zwykli użytkownicy naszego kanału, skarżycie się na to, że po prostu daliście ogłoszenie i czekacie na klienta, a on nie przyszedł, a że inni na przykład stosują chytrą taktykę, to znaczy wstawiają mieszkanie za 100 jednostek, nie mają sprzedaży, to likwidują to ogłoszenia i po pół roku wstawiają za 120, a nadal nie sprzedali. Ofert mieszkań na sprzedaż i do wynajęcia przybywa, o czym wiecie na przykład z naszej audycji z Bartkiem Głuchowskim, link na dole. I to też świadczy, że jeżeli tankujemy w oferty, to znaczy, że nie ma ich zbytu. Reasumując, mniejsza liczba budów dzisiaj rozpoczynanych, taka niewiele powyżej tej wieloletniej średniej i to takie mało dynamiczne odbicie na budowach i jednocześnie oczekiwanie tego, że wkrótce, za parę miesięcy będziemy mieli lepszą dostępność pieniądza, bo będą niższe stopy procentowe, niekoniecznie musi doprowadzić do tego, że rynek nieruchomości nagle się ożywi. Chociaż oczywiście nie jest wykluczone, bo ciągle jeszcze słyszymy gdzieś na przykład o kredycie 0%,
ale też pragnę zauważyć, i to z dużą satysfakcją, że minister od finansów, minister Domański, zapowiedział, że w zasadzie w związku z powodzią to należy zastanowić się nad losem kredytu 0% i pieniędzmi na niego przeznaczonymi. A dlaczego z satysfakcją? Dlatego, że już kilka dni temu, wcześniej, przed wypowiedzią ministra na naszym kanale, w kilku audycjach mówiliśmy, ja mówiłem o tym i moi rozmówcy mówili o tym, że to może być problem i że być może będzie teraz poszukiwanie pieniędzy na wspomaganie terenów, które ucierpiały z powodu powodzi, i może się okazać, że nie jest w takim razie w tej chwili najważniejszym problemem w takim napiętym jeszcze budżecie, który przewiduje jakieś wręcz rekordowe zadłużenie się Polski, fundowanie dopłat do kredytów mieszkaniowych. Jak będzie? No to oczywiście ja nie wiem, bo to będzie decyzja polityczna. A wszystkie decyzje polityczne rządzą się zupełnie innymi prawami niż to, co wynika z rachunku opłacalności ekonomicznej. Tam liczy się głównie to, czy po takiej decyzji słupki poparcia rosną czy spadają. W każdym razie z prezentowanego wykresu widzimy, że od tych kilku lat poruszamy się w takim kanale z ilością rozpoczynanych nowych budów między 15 a 30 tysięcy, a w tej chwili jesteśmy gdzieś mniej więcej na poziomie 20 tysięcy. I mimo tego, że jest to połowa roku, nie chcemy jakoś specjalnie ruszyć w górę. Jesteśmy blisko wieloletniej średniej, czyli można powiedzieć, na budowach w tej chwili specjalnego szału nie ma, a można też powiedzieć, że deweloperzy, którzy śmielej zaczęli budowy niż klienci indywidualni, tak naprawdę po tym takim pierwszym ożywieniu na początku tego roku troszeczkę przygaśli, przystopowali z rozpoczynaniem budów i patrzą się spokojnie, co będzie dalej. Czyli można powiedzieć, rynek budów mieszkań, tak samo jak rynek nieruchomości mieszkalnych, jest w tej chwili oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Niemniej jednak ja zachowuję pewną dozę optymizmu, a to, co słyszycie w tle, to są oddźwięki mojej budowy, więc może jednak są ludzie, którzy zaczynają budować. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, trendach, o tym, co dzieje się na budowach, co zmienia się w prawie, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości oraz też zaglądaj na stronę symen24.pl, gdzie znajdziesz kursy obrotu nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.